Cześć wszystkim, wracam z kolejnym filmem. Dzisiejszy film to kolejny odcinek podcastu Trauma Hacks. Jak wynika z tytułu, będziemy rozmawiać o ludziach wykorzystujących traumę. Jeśli nie zauważyliście, nastąpił wzrost liczby osób wykorzystujących czyjąś traumę, aby uzyskać jakiś rodzaj zysku lub korzyści. Czy to będzie uwaga, kosztuacji, aby działać na swoją korzyść? Myślę, że dzieje się tak dlatego, że żyjemy w społeczeństwie bez żadne daje się negatywne lub szkodliwe. Powinieneś siedzieć cicho, ponieważ jesteś hejterem i nie pozwalasz ludziom żyć swoim życiem. To prawdopodobnie jedna z najbardziej irytujących wymówek, jakie można zobaczyć w internecie. Niezależnie od tego, czy jesteś influencerem, komentatorem, youtuberem, czy nawet użytkownikiem mediów społecznościowych, ludzie mówią ci. Ponadto, ludzie najczęściej komentują działania, które ktoś już wykonał. Więc jak słowa mogą zabronić komuś zrobienia czegoś, co już zrobił? Niemniej jednak istnieje nowa fala kapitalizacji traumatycznych sytuacji. I myślę, że wynika to bezpośrednio z tego, jak bardzo jesteśmy odczuleni na traumę. Od przemocy po komik B. Simon zrobił coś, co było super nieczułe. Postanowiła promować swoją płatną subskrypcję historii ekskluzywne treści. I jak wszyscy ostatnio wiemy, Jackie O, która była dziką i otwartą dziewczyną i przyjaciółką B. Simon, ponieważ pracowały nad tym samym programem, zmarła z powodu komplikacji po operacji plastycznej. I tak B. Simon promuje te bliskie przyjaciółki, aby ludzie mogli kupić i dowiedzieć się, jakie są jej prawdziwe uczucia w związku ze śmiercią przyjaciółki. To naprawdę szalone, że ktoś mógłby pomyśleć, że to jest w porządku. Więc chciałam poruszyć ten temat bardziej i jak bardzo to widziałam i co to naprawdę oznacza dla społeczeństwa. Myślę, że to ciekawe, że bycie nieczułym i odpornym na traumę spowodowało tego typu reakcje. Więc podzieliłam ten film na jeden ogólny główny temat do rozmowy. Więc bez zbędnych ceregieli, przejdźmy od razu do tego filmu. Więc mój jeden i ogólny główny temat do rozmowy to B. Simon wykorzystująca śmierć Jackie O na swoją korzyść. Więc, jak wspomniałam wcześniej, B. Simon i Jackie O się znały. Obie pracowały nad Wild and Out, który jest programem komediowym, który jest emitowany od bardzo dawna. Pamiętam, jak oglądałem Wild and Out, kiedy byłem dzieckiem, a potem czułem, że to minęło na jakiś czas, a potem wróciło z pełną mocą i trwa nadal. Jako dorosły chciałbym pójść na pokaz Wild and Out, po prostu dlatego, że myślę, że fajnie jest oglądać czarnoskórych ludzi bawiących się. Niemniej jednak, moim zdaniem, przeciętna osoba przeżywa żałobę w określony sposób. Nie powiem, że wszyscy podchodzą do śmierci w ten sam sposób i przetwarzają ją w ten sam sposób, ponieważ byłoby to błędne. Jednak zazwyczaj emocje są smutne, melancholijne, epizody rozpaczy i próby pozbierania się po tym, jak część twojego życia odeszła. Pierwszy raz doświadczyłem śmierci, kiedy miałem 9 lat. Mój najstarszy brat zmarł, kiedy byłem w 4. klasie. I pamiętam tylko, że nie mogłem wtedy płakać, ponieważ nie rozumiałem, co się dzieje. Ale im byłem starszy, tym trudniej było mi pojąć fakt, że to ktoś, kogo już nigdy nie zobaczysz. Więc każdy, kto kiedykolwiek stracił kogoś bliskiego, wie, że to po prostu bardzo trudny czas. To najłatwiejszy sposób, aby to ująć. Trudna sytuacja, która zajmuje wielu osobom miesiące, lata, a czasem dekady, aby w końcu ją zaakceptować. Więc biorąc pod uwagę, że B. Simon otwarcie mówiła o swojej śmierci, założyłem, że będzie kimś, kto może potrzebować trochę czasu z dala od niej lub przynajmniej szacunku dla swojej przyjaciółki, aby mogła spoczywać w pokoju. Więc początkowo B. Simon napisała miłą wiadomość na swoim Instagramie o tej sytuacji. Napisała: Boże, jesteś żywicielem. Chociaż teraz tego nie rozumiemy, naprawdę wiem, że zapewnisz wszystko, czego potrzebują jej dzieci, jej rodzina, jej przyjaciele. Teraz i na zawsze od spokoju ducha po jasność umysłu. Naprawdę wierzę w imię Jezusa. Potrzebujemy Cię, Panie, i wiem, że jesteś tam, nawet w najciemniejszych chwilach. Będę Cię chwalić i dziękować Ci z góry za cuda i pokój, które nadchodzą. Jesteś godzien pochwał. Dziękuję, że pozwoliłeś mi doświadczyć Jackie i dziękuję Ci za jej życie, Jezu. Więc po tym, jak to napisała, oto, co B. Simon postanawia zrobić. Więc zgodnie z tym nagłówkiem, mówi, że Simon jest trendy po jej ostatnim poście o subskrybowaniu jej bliskich przyjaciół pośród niedawnej śmierci Jackie O. Powiedziała: jeśli nie jesteś jednym z moich bliskich przyjaciół, nie zobaczysz wiele z mojego życia w tym czasie. Bliscy przyjaciele, kocham Was. Dziękuję za bycie bezpieczną przestrzenią. Po pierwsze, będę potrzebować dorosłych ludzi, aby zaczęli używać właściwej wersji Twojego, dlaczego jest to takie trudne dla dorosłych. W każdym razie, podpis z boku mówi: witamy w CFS, Close Friend Show. Ekskluzywny dostęp do intymnych chwil z moimi fanami, przyjaciółmi i rodziną. Zobaczysz kulisy moich podróży, pojawiania się, robienia się trochę dzikim i wiele więcej. Gdybym miał powiedzieć jedną rzecz na ten temat, powiedziałbym, że to nieautentyczne. Nie chcę kwestionować, jaka była ich dynamika i jaka była ich relacja. Naprawdę ich nie znam, ale uważam za wątpliwe, aby ktoś, kogo naprawdę dotknęła śmierć kogoś bliskiego, w ogóle promował cokolwiek, nie mówiąc już o zarabianiu na tym. To nie jest sytuacja, w której ktoś potrzebuje pomocy w pokryciu kosztów pogrzebu lub ktoś po prostu chce założyć GoFundMe dla rodziny. Nie, to nie to. To jest jak podwójny cios. Ona promuje coś, co przyniesie jej korzyści w tej sytuacji, a oprócz tego próbuje to spieniężyć i zarobić na tej sytuacji.
Myślę, że ludzie mają wszelkie powody, aby ją krytykować. A oto, co napisano w niektórych odpowiedziach. Najpierw ktoś mówi, B. Simon prosi ludzi, aby płacili za dostęp do jej bliskich przyjaciół, podczas gdy ona, cytując, opłakuje swoją przyjaciółkę Jackie o, jak możesz wykorzystać śmierć swojej przyjaciółki jako sposób na to, aby ludzie płacili za twoich bliskich przyjaciół, to szaleństwo. To jest bardziej niż niskie i obrzydliwe. Ktoś inny mówi, moim zdaniem nikt o to nie prosił. Myślę, że B. Simon próbuje odsiać trolle. Ludzie najwyraźniej będą tłumnie przychodzić na jej stronę, aby zobaczyć, jak cierpi i uzyskać informacje o tym, jak wszyscy sobie radzą i tym podobne, co moim zdaniem jest wykorzystywaniem. I aby to powstrzymać, to może być sposób. Inny użytkownik napisał, B. Simon naprawdę pobiera opłaty od ludzi, którzy dołączają do jej bliskich znajomych, aby oglądać jej treści, podczas gdy ona opłakuje Jackie o, nie obchodzi mnie to. To jest obrzydliwe AF. B. Simon lepiej zachowa to w tajemnicy bez ceny. Ktoś inny napisał na Twitterze, B. Simon opublikowała, jeśli nie jesteś w moich bliskich znajomych, nie zobaczysz teraz zbyt wiele w moim życiu, więc zapłać, aby być. Zapłać, aby zobaczyć, jak opłakujesz. Ktoś odpowiedział na to i powiedział, pomyślałem to samo. Jak co? A potem to nastąpiło, dziewczyno, nawet nie próbowała, aby to nie brzmiało dziwnie. Lwao. Więc B. Simon opublikowała post uzupełniający, w którym napisała, bliscy przyjaciele, wkrótce zrobimy nasz prywatny Zoom. Kontynuuj czytanie książki Healing the Soul of a Woman. Nawet jeśli jej nie czytałeś, Zoom będzie miał wpływ. Wkrótce opublikuję datę i prywatny link. Dziękuję wszystkim za cierpliwość. Bardzo was kocham i będę publikować na bliskich przyjaciołach. Bóg pokazuje mi teraz wiele i wkrótce o tym opowiem. Ktoś też jej bronił i powiedział, bądźcie głośni i się mylicie. Posłuchajcie jej podcastu, a ona i Meghan promowały swoich bliskich przyjaciół przed tym, ponieważ to w zasadzie motywujący klub książki. Jest książka, którą każdy czyta, a potem co jakiś czas rozmawiają przez Zoom, rozmawiają twarzą w twarz. Opłakiwanie śmierci przyjaciela, zwłaszcza czegoś takiego, co się wydarzyło, to duchowa podróż i moment. Ale jeszcze raz, chcę być jasna. Promowali swoich bliskich przyjaciół jako przestrzeń bliższą ich życiu osobistemu, klubowi książki przed tą śmiercią. Teraz faktycznie obejrzałam jej podcast na YouTube. Myślę, że jest naprawdę dobry. Nie jestem zapalonym widzem, ale kiedyś byłam u fryzjera i mój stylista miał jej program w kółko i myślę, że jej podcast jest motywujący. A jeśli chcecie posłuchać istotnych i powiązanych treści, może sprawdźcie to. Jednak możecie zrobić z tymi informacjami, co chcecie. Ale ja osobiście wybieram stronę. I zdecydowanie nie jest to strona usprawiedliwiania to. Niezależnie od tego, czy miała już bliskich przyjaciół i to promowała, nadal wykorzystuje bardzo traumatyczną sytuację, aby zwiększyć zaangażowanie na swojej platformie. I krótko mówiąc, oznacza to dosłownie, że jest nieczuła na bardzo wrażliwą sytuację. Nie rozumiem potrzeby czerpania korzyści finansowych z traumy. I mogłabym argumentować, że jeśli to jest twoja trauma, której doświadczasz bezpośrednio, to jest więcej niż w porządku, że coś z tego masz. Ale B. Simon była przyjaciółką Jackie O. I znowu, nie wiem, jak blisko byli i nie zamierzam tego kwestionować, ale mam prawo wierzyć, że byli bardziej współpracownikami i przyjaciółmi w pracy niż super bliskimi najlepszymi przyjaciółmi, ponieważ po prostu nie przewiduję, że jej pierwsze dni lub jej najlepsze przyjaciółki zrobią coś takiego. To również sprawia, że czuję, że nie jest szczera ani autentyczna. Jak powiedziałam, ponieważ zdrowy rozsądek podpowiedziałby każdemu, że taki post spotka się z oporem. Niektóre z tych celebrytów nie wydają się naprawdę dbać o nic innego niż utrzymanie swoich firm i dochodów, i to w porządku, ale nie może to odbywać się kosztem kogoś innego, zwłaszcza kobiety, która właśnie straciła życie. Moim ogólnym zdaniem na ten temat jesteśmy naprawdę znieczuleni na traumę. Ta sytuacja z Simon jest moim głównym przykładem do tego filmu, ale inne drugie miejsca to takie rzeczy, jak to, jak normalna jest przemoc z użyciem broni palnej w Ameryce. Jako Amerykanin, kiedy słyszę historie o masowych strzelaninach w dzisiejszych czasach, nadal jest to coś, z czym się utożsamiam, ale to już prawie nie jest szok, ponieważ media również monetyzują ten rodzaj traumy. Media promują wszystkie te historie w takim tempie i z taką częstotliwością, mogą być zakamuflowane jako sposób, w jaki wiemy, co dzieje się wokół nas. Ale w rezultacie głęboko monetyzują traumę i tworzą wzór lub łańcuch, aby być na nią znieczulonym. Innym przykładem jest związek między Crescent Rock i Blueface. Właśnie zrobiłem cały film na ten temat, ale są oni doskonałym przykładem tego, jak trauma jest znieczulana i monetyzowana. Widzimy, jak dwie dorosłe osoby biją się, płaczą, kłamią, rozstają, makijaż, iść do więzienia, wciągać w to innych ludzi, po prostu kompletny toksyczny bałagan. Ale jest to promowane jako rozrywka, podczas gdy w rzeczywistości jest to bardziej traumatyczna toksyczność niż cokolwiek innego. Czuję też, że w przypadku niektórych reality show, takich jak Zeus Network, VH1, MTV, fakt, że ludzie uciekają się do walki, rzucania butelkami, przemycania ludzi, skakania na ludzi, również sprawia, że ludzie stają się niewrażliwi na traumę, ponieważ fakt, że jest tak wielu młodych ludzi, a zwłaszcza młodych kobiet, którzy teraz uciekają się do walki i podnoszenia rąk na siebie nawzajem przy najmniejszej niezgodności lub konflikcie, pokazuje nam, że my, jako ludzie, znów jesteśmy niewrażliwi. Wykorzystujemy nieszczęście innych. Naprawdę, jak to możliwe, że pierwszą rzeczą, o której myślę, jest walka z tobą lub nawet strzelanie do ciebie, ponieważ mamy nieporozumienie? To szaleństwo.
Czuję też, że od czasu śmierci Jackie O. widziałem, jak 3 kolejne gwiazdy lub osoby publiczne opublikowały coś na temat operacji plastycznych. Niedawno poznałem rapera z ATL Akbar, opublikowała post o tym, jak zrobiła sobie ciało. Wiem, że Rose Buddies dokumentuje jej operację. I chociaż właśnie mieliśmy ten bardzo publiczny, nieszczęśliwy przykład śmierci kobiety, która z własnej woli zmieniła swoje ciało, ludzie są tak znieczuleni na śmierć i trudności, że wzruszają ramionami i nadal będą naśladować działania innej osoby, która doprowadziła ich do nieszczęścia. I ludzie nadal znajdują na to wymówki. Niektórzy usprawiedliwiali Simon, jakby pozytywną stroną tej sytuacji nie było to, że próbuje wykorzystać śmierć swojej przyjaciółki. Taka jest teza. Podsumowując, bardzo trudno jest żyć w świecie, w którym jest tyle zła i rozwiązłości, nie czując, że to normalne. To trochę przerażające, że rzeczy, które mogą powodować całe życie depresji, lęku, żalu, bólu, złamanego serca i tym podobne, wydają się nie powodować, że ludzie mrugną okiem. I tak naprawdę nie mam na to rozwiązania. Wiele z tego opiera się na tym, co promują media, więc po prostu masz dyktować, co konsumujesz. Ale trudno tego uniknąć. Mam dość oglądania ludzi wykorzystujących trudności innych dla własnej korzyści. Myślę, że wszyscy robimy to podświadomie w małych sytuacjach, takich jak rozmowy i tym podobne, ale coś takiego, co zrobiła Simon, co jest tak oczywiste, jest szczerze niegrzeczne i całkowicie nieczułe. Mam nadzieję, że intencje Simon nie były takie, jakie się pojawiły i naprawdę modlę się, aby ten świat ewoluował, aby pokonać traumę w zdrowszy sposób w przyszłości. To tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że wszystkim się podobało. Proszę, dajcie mi znać, co myślicie o moim komentarzu poniżej. Co o tym myślicie? Co wiecie? Dajcie mi znać. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, przesłuchajcie moją piosenkę Ceremony. Jest dostępna na wszystkich platformach streamingowych, a wideo jest teraz dostępne na moim kanale YouTube. Link znajduje się poniżej. Upewnijcie się, że w niego klikniecie. I na koniec nie zapomnijcie śledzić mnie we wszystkich moich sieciach społecznościowych, a zobaczę was wszystkich w moim następnym filmie. Pa, wszyscy! I muszę zabiorę cię ze sobą do domu dziś wieczorem.